Jeśli system nagle upadnie, zostaniecie z niczym. Strzegę gospodarstwa razem z mężem i psami. Nie mamy wygórowanych potrzeb. Nie zamierzamy się dzielić zapasami. Będziemy ich bronili do śmierci. Samowystarczalni w Ameryce. Założyciele Stanów Zjednoczonych chcieli w nich żyć po swojemu. Ta sama idea przyświeca dziś tym, którzy zrywają z systemem, by zostać kowalami własnego losu. To jednak nic prostego. W korpusie komandosów wpojono nam, że liczy się tylko zespół, nigdy jednostka. Ryan Lipiński i Eddie Lemon też są świetnie zgranym zespołem. A oto kulisy tego, jak odłączyli się od państwa, by ziścić marzenie o wolności. Wyjedź 100 km na północ od Pittsburgha wzdłuż rzeki Allegheny, a dotrzesz do miasteczka East Brady, liczącego nieco ponad 100 000 mieszkańców. Polna droga wkrótce doprowadzi cię do chatki na skraju lasu. To właśnie dom Ryana Lipińskiego i Eddie Lemon. To nie wymarły, a raczej zapomniany styl życia. Mnóstwo ludzi żyje w ten sposób z dnia na dzień, nie zdając sobie sprawy, że są praktycznie samowystarczalni. Dzieli ich od tego jeden krok. Wielu kpi z życia poza systemem, bo od dziecka przywykli do tego, że gdy są znudzeni, zmarznięci czy głodni, wystarczy, że nacisną jeden przycisk. Nic nie muszę, mikrofalówka sama zrobi obiad. Dla mnie nie tak wygląda amerykański sen. Wolę coś innego. Zawsze jestem w pełnej gotowości, bo katastrofa może uderzyć znienacka. Burze, trzęsienia ziemi to tylko kwestia czasu, nim dojdzie do którejś z nich, a wtedy wiem, że niczego mi nie zabraknie. Ludzie nie chcą mieć takich zmartwień, więc ślepo ufają systemowi. Ja nie byłabym taka ufna. Ludzie żyjący w miastach kładą na szali nie tylko swoje życie, ale życie całej ziemi. Koncerny przemysłowe oraz cały system zagrażają wszelkim żywym istotom, zwierzętom, roślinom. Rozpalone. Nie chcieliśmy żyć w ten sposób, więc odeszliśmy. Jeśli ktoś wyniszcza naszą planetę, to tylko wy. O naszym odejściu przesądziło jednak to, że według mnie zbliża się trzecia wojna światowa. Nasz rząd jest coraz bardziej nieudolny. Nie znamy zamiarów Iranu, Rosji ani Chin, a temat energii jądrowej rodzi same spory. Wystarczy, że ktoś sięgnie po broń, a wojna wybuchnie natychmiast. Światem targają wielkie niepokoje i prędzej czy później coś pójdzie nie tak, a ja nie chcę wtedy ocknąć się z ręką w nocniku. Jeśli ktoś zaatakuje Stany, gdzie się schowacie? Ja mieszkam na wsi i nic mnie nie zaskoczy. Ryan i Eddie mają proste potrzeby. Do szczęścia wystarczy im własny kawałek ziemi. Mamy 4-hektarową działkę, 3/4 porośniętą przez lasy. Właśnie one skłoniły nas do wyboru tego miejsca. Drewno jest nam potrzebne do życia, więc 3 hektary lasu powinny wystarczyć. Dorastałam na podobnej działce i od dziecka uwielbiam spacerować po lesie. Zawsze tęskniłem za życiem na łonie natury, za wspinaczką, więc to dla mnie jak biwak, na którym zostanę do końca życia.
Zależało nam też na kilku źródłach wody. Mamy 3 źródła i niezamarzający strumień. Nie przeżyjemy bez wody, więc codziennie ją nabieramy. Wycięłam lejek z jednej 3-litrowej butelki, a z drugiej coś na kształt naczynia. Gdy przykładam pod odpowiednim kątem, woda wpływa do lejka, a ten kieruje ją do butelki. Planujemy zamontować tam kiedyś rurę albo wodny taran, ale do tego czasu mogę nabierać ręcznie. Przystosowanie się do nowego trybu życia to spore wyzwanie, jednak Ryan zawsze miał silny charakter. Służyłem w armii jako sanitariusz, a wstępując do wojska złożyłem przysięgę na konstytucję. Żołnierze nie przysięgają wierności prezydentowi, rządowi ani władzom stanowym, tylko Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Dlatego mam karabinek. Służy do obrony konstytucji i biada każdemu, kto spróbuje mi go odebrać. Za chwilę, jeśli maszt upadnie, już po turbinie. A później drzewo może przedziurawić dach, a wtedy zamarzniemy. Ryan Lipiński wraz z żoną mieszkają w lesie w północno-zachodniej Pensylwanii. Śniadanko. Nasza chata ma 3,5 metra szerokości i 6 długości. 2 8-metrowe piętra całkiem nam wystarczają. Witam w moim domku. Kuchnia jest w przebudowie, więc nie wygląda zbyt okazale. Filtrujemy tu wodę i przechowujemy naczynia. To nasza spiżarnia. Na tym regale trzymamy swoje zapasy, a na tym przekąski i przyprawy. Stoi tu też amunicja i sprzęt do czyszczenia broni. Moglibyśmy przetrwać pół roku, nie wychodząc z domu, a łowiąc zwierzynę pewnie jakieś 9 miesięcy. Wody nie braknie nam nigdy. W domu rzecz jasna brak kanalizacji. To nasza kompostowa toaleta. Jak już zrobimy swoje, bierzemy garść trocin, sypujemy je do środka, zamykamy klapę i po sprawie. Gdy zbiornik się napełni, zdejmujemy pokrywę, a zawartość wyrzucam do kompostownika. Kiedy wszystko się rozłoży, rozrzucamy kompost po lesie. Nie posiadamy szamba, a prysznic to jedyne miejsce korzystające z bieżącej wody. Woda spływa rurą do 1000-litrowego zbiornika, a stamtąd do dziecinnego baseniku. Żyją w nim rośliny ziemnowodne, które filtrują wodę. Pałki to najwydajniejsze rośliny tego typu. Basenik Ryana zdolny jest odfiltrować 12 litrów wody dziennie. Miasto Columbia w Missouri filtruje większość swoich rezerw wodnych w wielkim, porośniętym pałkami zbiorniku. Nasze główne źródło prądu to panele słoneczne, wspierane przez 600-watową turbinę wiatrową. Energia trafia przewodami tutaj i zostaje zmagazynowana w akumulatorach. Obecnie wszystkie nasze lampy i sprzęty, z wyjątkiem narzędzi, są zasilane przez prąd stały. Ryan i Eddie nie zużywają wiele prądu.
Jednak zimą temperatury sięgają minus 10 stopni. Ogrzewanie jest zatem niezbędne do przeżycia. Koza ogrzewa całą naszą chatę i służy nam też do gotowania. Co dziś robimy? Trzeba ściąć tamte 2 drzewa. Te wyschnięte, żeby nie spadły na chatę. Elizabeth i Jim przyjadą nam w tym pomóc. Nie odwróciliśmy się od przyjaciół. Nie jesteśmy jakimiś pustelnikami. Choć Ryan i Eddie żyją w nietypowy sposób, nie porzucili utartych ról społecznych. Jako kobieta doglądam naszych zwierząt, a mąż to zaradny, silny przywódca stada. Niedawno przeszła tędy burza lodowa, ale turbina nie obracała się z braku wiatru, przez co woda zalała uchwyt, a później zamarzła. Musimy teraz zdemontować turbinę, skruszyć lód, żeby oswobodzić śmigło. Nie przewróćcie jej. Kosztowała $1000. Trzymacie? Jeśli maszt upadnie, już po turbinie. Musimy być ostrożni. Teleskopowy maszt nie jest też zbyt giętki. Zdrapuje lód, żeby się nie bujała. Najlepiej byłoby zakryć uchwyt gumowym paskiem. W ten sposób śmigło dalej będzie mogło się obracać, ale deszcz już mu nie zagrozi. Uciąłem właśnie kawałek dętki rowerowej. Lepiej zachować takie rzeczy, zamiast je wyrzucać, bo zawsze mogą się przydać. Można ją pociąć na gumki, albo jak w tym wypadku, przeciąć wzdłuż i owinąć wokół uchwytu. Życie poza systemem często zmusza do improwizacji. Dętką można choćby owinąć rękojeść broni lub przerobić ją na sznurowadła. Więcej nie zamarznie. Możesz puścić. Nie przeszkadza. Usterka naprawiona, więc turbina może wrócić na miejsce. Już dobrze. Wierzę, że to wystarczy. Ryan i Eddie zażegnali kryzys, ale to nie koniec kłopotów. Czas rozprawić się z drzewami. To drzewo jest uschnięte, więc jeśli złamie się na wietrze, spadnie prosto na naszą chatę. My, komandosi, mawiamy: dbaj o sprzęt, a on zadba o ciebie. Ten nóż towarzyszy mi od lat. Stawiałem z nim namioty, kopałem nim, ciąłem opatrunki i rzecz jasna, służył mi do walki. Nóż to także jedno z najważniejszych narzędzi dla Ryana Lipińskiego. Musi umieć się nim posługiwać, skoro chce przetrwać poza systemem. Jednak dziś mu to nie wystarczy. Jeśli Ryan i Eddie nie zetną uschniętego drzewa, mogą stracić całe gospodarstwo, na które tak ciężko pracowali. To drzewo jest martwe. Górne gałęzie zaczynają się odłamywać i spadają na chatę. Lepiej ściąć je teraz, póki pień jeszcze nie wysechł. Najsilniejszy wiatr zawsze wieje w tamtym kierunku. Więc jeśli powali drzewo, runie ono prosto na nasz dom. Obwiążemy drzewo liną i odegniemy do tyłu, a później zetniemy i upadnie w stronę lasu. Życie na uboczu wymaga dużej sprawności,
a Ryan ma za sobą ciężki wypadek. Byłem ranny na służbie i zgruchotałem kilka kręgów. Wiele rzeczy przychodzi mi z trudem, ale studia medyczne nauczyły mnie, że lenistwo prowadzi tylko do kolejnych urazów. Aktywność fizyczna to jedyna recepta. Życie na własną rękę pozwala mi być aktywnym i robić wszystko po swojemu, nie oglądając się na społeczeństwo. Choć państwo zapewnia opiekę medyczną, trudno otrzymać ją z dala od cywilizacji. Do najbliższego szpitala jedzie się jakieś 45 minut. Jeśli jednak wezwę pomoc do siebie, szpital może nie przyjąć zgłoszenia, karetka może się zgubić gdzieś po drodze, a sanitariusze mogą mnie nie zastać w chacie. Oboje wiemy, co robić w razie urazu. Potrafię udzielić pierwszej pomocy, a mąż to były sanitariusz, który zaliczył mnóstwo kursów. Ufam, że żona byłaby w stanie mnie opatrzyć, a ona tak samo może liczyć na mnie. Żaden z nas tak mocno by jej nie napił. Szkoda, że nie ma naszego jeepa z wyciągarką, ale co zrobić? Jeśli się uda, będziemy dziś mieli gdzie spać. Najpierw zrobię wcięcie w pniu, a później będę go powoli nacinał z drugiej strony, aż zacznie się przechylać. Ta zielona lina odgina pień w tamtym kierunku, a drugą trzymają nasi koledzy. Oby się udało. Koledzy i żona. Najmniejsza pomyłka sprawi, że drzewo runie prosto na chatę. Jeśli zniszczy dach, będziemy strasznie marznąć. Jestem spięta, ale potakuję z uśmiechem. To mój sposób na stres. Pochyliło się w stronę, w którą należy, ale zahaczyło o sąsiednie drzewo. To drzewo też trzeba było ściąć. Będzie czym palić w piecu przez 3 tygodnie. Choć Ryan i Eddie żyją w odosobnieniu, może się to zmienić. Nie zamierzamy się dzielić zapasami. Ryan i Eddie są gotowi stawić czoło, zarówno matce naturze, jak i wrogo nastawionym bliźnim. Jeśli wybuchnie wojna, ucieknie tu mnóstwo ludzi z miasta. Opatrzymy każdego rannego i tak długo, jak nic nie zatruje wody, zawsze chętnie się nią podzielimy. Nie będziemy szukali z nikim zwady. Naszym celem jest przetrwanie. Ale bezradni ludzie mogą tu przybyć całą hordą, a tej nie przegonimy. W takiej sytuacji spróbujemy ich zmylić. Upozorujemy, że nasz dom już splądrowano, a sami pójdziemy gdzieś się ukryć. Będziemy bronić naszych zapasów aż do śmierci. Skoro bez nich i tak nie przetrwamy, wolę zginąć podczas walki. Broń palna służy nam do obrony.
I have a shattered spine. You know, my wife, she's very strong. Mój kręgosłup jest nadwyrężony, ale żona jest bardzo silna. Lecz nie da rady trzem facetom. Spróbowałabym, ale raczej nie. Wystarczy, że wyciągnie pistolet, a nie zdążą sforsować drzwi. Jeśli ktoś wtargnął na twoją ziemię, wolno ci sięgnąć po broń tylko w ostateczności, ale wtedy od razu celujesz w głowę. Spędziłem z tym karabinkiem pół życia i to dzięki niemu dziś tutaj stoję. Każdy, kto radzi się mnie, czy powinien kupić broń, słyszy 3 pytania. Pierwsze, czy będziesz szkolił się w jej używaniu? Drugie, czy masz odpowiednią skrytkę, niedostępną dla dzieci? I trzecie, czy byłbyś w stanie nacisnąć na spust, gdybyś musiał? Jeśli którakolwiek z odpowiedzi brzmi nie, pomyśl nad czymś innym. Ryan i Eddie sami wybrali takie życie i są gotowi stanąć w jego obronie. W gruncie rzeczy liczy się tylko to, że żyją po swojemu. Ludzie wolą tkwić pod ochronnym parasolem rządu, niż odważyć się zbudować własny system. Strzegę gospodarstwa razem z mężem i psami i jest mi tu najlepiej. Jeśli ten system nagle upadnie, zostaniecie z niczym. My pewnie nawet się o tym nie dowiemy. I tak nie polegamy na państwie, więc wszystko nam jedno. Dalej będziemy rąbać drewno i nosić wodę, jak co dzień. Wersja polska, platforma NC+. Tekst Piotr Kacprzak czytał, Maciej Orłowski.